Witam Was w Rendershall Forest w Anglii, które nazywane jest angielskim Roswell. To właśnie tutaj 26 grudnia 1980 roku z pobliskiej bazy wojskowej żołnierze zaobserwowali różne dziwne światła. Zabierzemy Was dzisiaj w kosmiczną podróż po miejscach, które są bardzo charakterystyczne, związane właśnie z angielskim UFO, i przekażemy Wam historię angielskiego Roswell. Incydent w Rendlesham Forest, często nazywany brytyjskim Roswell, to seria obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, do których doszło pod koniec grudnia 1980 roku w lesie przylegającym do bazy wojskowej RAF Woodbridge, używanej wówczas przez amerykańskie siły powietrzne. Personel zauważył dziwne światła w lesie, przypominające spadającą gwiazdę lub obiekt wchodzący w atmosferę. Żołnierze, którzy udali się na miejsce, relacjonowali spotkanie z metalicznym obiektem w kształcie trójkąta bądź stożka, który wylądował na polanie. Na miejscu znaleziono ślady spalenizny na drzewach, wgłębienia w ziemi oraz wyższy niż normalnie poziom promieniowania. Poznajcie historię brytyjskiego Roswell. Kuba zapomniał o bardzo ważnej rzeczy, więc czekamy do samochodu, ale mamy rozkminę. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, bo to jest bardzo ważna rozkmina. Albo zrobimy tak, ja przypnę taki wątek u góry i wypiszcie pod tym wątkiem, co byście wybrali. Bo mamy małą sprzeczkę, mianowicie macie do wyboru zły demon i złe UFO. Kogo byście woleli spotkać? I możecie to uzasadnić. Ja osobiście wolałbym spotkać złe UFO, bo zły demon to cię od razu niszczy, nie? Ale Łukasz za to woli spotkać złego demona, bo mniej się go boi niż złego UFO. Złe UFO jest gorsze od demona. Chowamy się przed Kubą? Nie chcę się. Słuchajcie, to miejsce jest tak bardzo spopularyzowane, ponieważ jest to najbardziej znany przypadek UFO w Europie, jeden z najbardziej znanych UFO na świecie. Co prawda nadal, mimo to, że w Europie, to zobaczyli to amerykańscy żołnierze, ale będziemy podróżować UFO Trail, bo właśnie coś takiego powstało, aby wszyscy pasjonaci tego tematu mogli trafić w miejsca, które są najważniejsze w tej całej historii. Więc trochę nam to ułatwi robotę i zapraszamy. W ten temat niezaangażowani byli tak zwani foliarze, ludzie, którzy wymyślali historię na poczekaniu, ale również poważni ludzie, m.in. dowódca bazy wojskowej, która była nieopodal. Opisywał to w swoich zeznaniach, opowiadaniach itd. Tak samo podobno brytyjski MON był zaangażowany w ten temat. Więc żarty żartami na rozluźnienie, ale niektórzy twierdzą, że temat był na tyle poważny, że musiało się to zaangażować wojsko, które znajduje się nieopodal, w tutejszej bazie. Brama za moimi plecami może kojarzyć się Wam ze strefą 51 i nie dziwię się, ponieważ temat również związany ze strefą 51, a mianowicie z UFO i tajnymi bazami wojskowymi. Słuchajcie, jak zaczęła się ta historia? Przenieśmy się do 27 grudnia 1980 roku, wczesnych godzin porannych, mianowicie druga w nocy, czyli właściwie noc, gdzie dwóch żandarmów pobliskiej jednostki wojskowej udało się na patrol przy wschodniej bramie, która znajduje się za moimi plecami, i podczas właśnie tego patrolu zauważyli coś nietypowego. W tych oto lasach zauważyli dziwne światła, światła odbiegające od normy, tylko wtedy jeszcze nie skojarzono tego tematu z obecnością obcej cywilizacji. Pierwsza ich myśl to było właśnie lądowanie awaryjne samolotu, rozbicie samolotu, bądź jakaś inna nietypowa awaria. W każdym razie zameldowali te sprawy swojemu dowództwu. Dowództwo nakazało im poczekać na dołączenie dwójki innych żołnierzy. Finalnie dołączył do nich jeden żołnierz. Także te nietypowe światła opisali później swoim kolegom w bazie i to zaczęło być przedmiotem żartów. W każdym razie wszystko zaczęło się w nocy 27 grudnia, ale to tylko początek tej dziwnej historii. Dlatego teraz udajemy się w tamtą stronę właśnie tak samo jak żołnierze wtedy w nocy, którzy poszli po prostu zbadać, co tak naprawdę się stało i jakie światła widzieli nad tym lasem. Zobacz, w ogóle idziemy od tej bramy i co można od razu zauważyć, że ta droga jest utwardzona. Zobaczcie te betonowe płyty, po których normalnie wojsko mogło jeździć, i zapewne w tych latach 80. to właśnie po tych betonowych płytach jechali w tamtą stronę do następnego punktu. I w tym odcinku obiecujemy Wam, że znajdziemy spodek. Zobaczycie. Będzie prawdziwy spodek UFO.
Zobaczcie, ktoś tam idzie. To ma światła. To jest Yeti. Wielka... Nie, to jest tutaj, to jest potwór z Loch Ness. Ucieka. Chodź tu, potworze. Gonimy go. W tamtych czasach były tutaj dwie amerykańskie bazy i jak zobaczycie, właśnie ta droga prowadziła do jednej z nich. My idziemy teraz w stronę, skąd żołnierze widzieli właśnie te światło. Natomiast skąd tutaj Amerykanie? No jakby współpracowali w okresie zimnej wojny z Anglikami. A drugi temat jest taki, że tam jakbyśmy cały czas szli na tym momencie przed siebie, ale to jest tak naprawdę na wschód, znajduje się Orford Nest, a to jest miejsce badań broni jądrowej. A ci, którzy chociaż troszeczkę gdzieś tam liznęli tematu UFO, to wiedzą, że często UFO pojawia się tam, gdzie jest atom i również promieniowanie. Zobaczycie w dalszej części tej historii, bo mam ze sobą dozymetr. 46 lat temu ten las i ten teren wyglądał troszkę inaczej. Ale to, co się nie zmieniło, że dochodzimy do skraju lasu i skraju jednostki. Dwóch żandarmów zobaczyło dziwne światła. Dowódca rozkazał im poczekać na trzecią osobę i w trójkę udali się w stronę tych świateł, aby wyjaśnić, co to było. Czy to może był właśnie ten samolot, który spadł, czy coś innego. No i dochodząc do skraju tego lasu, zauważyli, że tracą kontakt z dowódcą radiowy, no i nie powinni dalej iść. Jeden z nich został na skraju lasu, a dwójka podążała dalej tropem świateł. I co ciekawe, że właśnie szli centralnie, tak jak my teraz. Czyli tą ścieżką. Wiadomo, ona nie wyglądała tak jak teraz, bo tu jest ten UFO Trail, tak? No tak. Ale to jest ten kierunek. I stamtąd właśnie były widywane te światła. UFO! Zobacz, czy kod binarny ci nie wyskakuje. Chyba się zawiesiła kamera. No. I mówię poważnie, zobaczcie. Mam off, Ty, co ty gada, bez kitu. nic nie mogę zrobić. Ona tak zamula. No Weź właśnie, zrób off. ona jest na off. Teraz jest On? na on. I weź off. Ale ona zamula, widzisz? No To zamula, no coś się właśnie... No dobra, już ją naprawiam. Nie psuj nam wkręty. To były zakłócenia magnetyczne, ponieważ tutaj lądowało UFO, ty. Ty, ale mamy była ta też- historia o tym, że kod binarny i właśnie może transmisję zakłóciłeś. No, spoko jest. Działa, no. Jest okej. Zakłóciłeś transmisję. Ty, ale pierwszy raz w życiu nam coś takiego z kamerą się Z stało. tą przynajmniej. No. No. Czyli coś tutaj musi być nie tak. A tam w środku to nic nie ma, jest tylko takie pomieszczenie. O, Ale to nie tu jeszcze. Ale to jak już może- świruje, to tutaj zakłóciło właśnie wiem, czy nadmierne mówiłeś o tym. promieniowanie. Mówiłem tak wstępnie. No. opowiemy o tym później, ale jak już się dzieje, to się dzieje. No. Ty, gdyby to była noc i nawiedzony las, to przy czymś takim bym się przestraszył. No dziwnie się zawiesiła, to No. prawda. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ale tu jest 0,0 mikro. Nie, 0,8 mikro. To jest 0,1. To jest standard. No ale to dawaj wejdźmy tam, może zaraz będzie jeden Seaver. Oby nie. Nie wygląda to na reaktor. To jakiś był ten, włączny z shota, bo to nie będzie widać. Znaczy widać było, ale dobra. To jest jakiś podagregat, wiesz? Ale po co leci coś takiego? No bo pan Tam jest pewnie do jednostki. Baza wojskowa, no. No to idziemy dalej, nie? Tak, lecimy na miejsce. Licznik dalej, spoko. Tak, 0,1. No i teraz tak sobie, niech wam zacznie działać wyobraźnia, co nie? Że jesteście żołnierzami, to było kompletne odludzie, tajna baza wojskowa. Druga w nocy. Druga w nocy, nagle coś spada, masz iść to skontrolować, ale tylko w trójkę, z czego radio przestaje działać. Jeden zostaje na skraju lasu, dwójka idzie w głąb. Tą ścieżką, którą my teraz idziemy. I wiecie, na początku Na latarkach samych, tak? I wiecie, na początku ci żołnierze nie zakładali, że to jest inwazja kosmitów, tylko wzięli za wyjaśnienie racjonalny przykład na zasadzie może spada śmigłowiec, może jest awaria samolotu, trzeba to sprawdzić. Oni się przekonali, że to jest UFO w momencie, kiedy dojdziemy do punktu numer 3. Tu zobaczcie, jaki jest lej. Jakby UFO wylądowało i odcisnęło taką... Tak Że ogromny leć. To był statek matka. No tak naprawdę to były 3 małe dziury, które powstały co najprawdopodobniej po kontakcie statku kosmicznego z Ziemią.
ale w tym momencie już ich raczej nie znajdziemy, a po prostu... Będziemy szukać zaraz. No tak, po prostu dojdziemy do miejsca tego lądowania, ale co mówię, że po tylu latach te dziury już raczej nie istnieją, choć może się zdziwię, no zobaczymy. Ej stary, patrz. Doszliśmy. Jest UFO, prawdziwe UFO. Obiecaliśmy wam spodek. Żołnierze dotarli właśnie do tego punktu, gdzie teraz tutaj stoi makieta. Podobno tak wyglądał ten spodek. Z ich raportu wynika, że najpierw zobaczyli jakby takie czerwone kule, które były wypełnione mgłą, a po środku tych kul był właśnie taki czarny, metaliczny obiekt. Na bokach tego obiektu znajdowały się jakieś inskrypcje. Tutaj są one odwzorowane. Żołnierze zdają raport w jednostce, gdzie również zapisują w dokumentach, że czuli się trochę przy tym obiekcie, jakby byli w takim slow motion, że wszystko działo się bardzo powoli. Mieli wrażenie, że ten statek ich zauważyło, rozpłynęło się praktycznie i szybko odleciało właśnie w tamtą stronę, do której za chwilę pójdziemy. Ale przechodzimy do dnia następnego. Tutaj na miejsce z dozymetrem udaje się specjalna grupa właśnie z tej samej jednostki. Zaczynają chodzić po tym terenie i zobaczcie jedną rzecz. Pierwsze, na co zwracają uwagę, to że dookoła mamy pusty teren. Tutaj nic nie rośnie. Dokładnie tu, gdzie jest ta makieta, nic nie rośnie nawet do dzisiaj. Dlaczego zabierają ze sobą dozymetr? Dlatego, że przykładając do dziwnych, takich trójkątnych otworów w ziemi, takich dołków, czyli można by było sugerować, że to było po prostu jakby od lądowania UFO te nogi, tam poziom radiacji wzrasta. Tak samo wzrasta poziom radiacji, jak przykładają dozymetr do drzew, gdzie w którym kierunku to UFO odleciało. Więc jakby to, co wcześniej mówiłem, że zawsze tam, gdzie było UFO, podobno pojawia się później radiacja, albo wręcz UFO pojawia się w miejscach, też było widywane w Stanach Zjednoczonych szczególnie, w miejscach, w których na przykład są elektrownie jądrowe. A przypominam, że zaraz stąd niedaleko był ośrodek badań nad bronią jądrową. Dokładnie w linii prostej do, nie wiem, jest 20 km. Natomiast jak spojrzymy jeszcze w tamtą stronę, gdzie teraz stoi Łukasz, to tam jest dokładnie latarnia morska. A w tamtą stronę właśnie udały się te światła rzekomego UFO. Jeżeli chodzi o poziom radiacji w tym momencie 0,9 mikro, tam było najwięcej 12, to jest nic, to jest standard, to jest norma. I do tego momentu wszystkie wersje były jakby zbliżone do siebie, wersje wszystkich świadków. Natomiast rozjeżdża się jedna rzecz. 30 lat później znajduje się świadek, który twierdzi, że jednak dotknął właśnie tego rzekomego spotka. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, nawet na oficjalnej stronie rządowej jest zapis, no tu jest, że jest utajniony, on jest odtajniony, gdzie opisane meldunek tych żołnierzy właśnie z grudniowej nocy. A w tym momencie udamy się na skraj lasu do kolejnego punktu. Konrad rozkminił, o co chodzi z tymi hieroglifami. Słuchajcie, chodzi tylko o jedno. My tego niestety nie odkryliśmy, choć chcieliśmy. Kody zero-jedynkowe, różne tajemnice, jak to wygląda. Jest tutaj 5 rąk. 5 wybrańców musi tutaj przyjść z każdej z 5 stron świata. My myślimy, że są 4, jest ich dużo więcej. Słuchajcie, są również rysunki. Oni przykładając swoje amulety, zrobią tak, że to się zacznie świecić. UFO poleci do góry i pokaże się wrota piekieł. Jest 5 stron świata. Jedna ludzka, druga ludzka, trzecia ludzka, czwarta i 5. strona świata. To w kooperacji 4 wybrańców ludzkich i I jeden z kosmosu. Bez kitu. I to otworzy nam Głowę. wrota do wnętrza Ziemi. A co w nim się znajduje? Statek Matka Kosmitów. Nie, on w oceanie jest. Przejście do oceanu przez może wnętrze Ziemi. A jesteśmy w Anglii. Za mną jest pole, oczywiście przez te kilkadziesiąt lat tutaj teren dookoła się zmienił, ale wróćmy do naszej ufologicznej historii, bo temat dopiero zaczyna się robić ciekawy. Słuchajcie, między wydarzeniami odbyła się impreza świąteczna, podczas której żołnierze bawili się, świętowali, a w międzyczasie cisnęli beczkę z żołnierzy, którzy widzieli podejrzane światła. Normalna ludzka reakcja, ale
27 grudnia ponownie pojawia się dziwna łuna światła na polu za moimi plecami. No i w momencie, kiedy rzeczywiście coś zaczyna się dziać, dowództwo wszczęło procedury. No i do zbadania tego problemu wysłano zastępcę dowódcę bazy, czyli naprawdę potraktowano sprawę poważnie. I zastępca bazy, Charles Holt, wraz z towarzyszącymi żołnierzami przyjechał sprawdzić temat. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, ponieważ ten żołnierz zawsze miał przy sobie dyktafon. Jego takie hobby, ale ten dyktafon zawsze miał. I nagrał swoje wspomnienia, na bieżąco nagrywał to, co widział. I tutaj się zaczyna robić ciekawie, ponieważ według jego wersji udostępnionych publicznie jest 16 minut, a według niego rząd brytyjski ukrywa 5 godzin nagrań. No ale co on zobaczył i dlaczego to jest takie tajemnicze? Centralnie na tym polu, na którym teraz wypasa się bydło, pojawiła się ogromna łuna światła. I tutaj relacje trochę się rozjeżdżają, ale skupmy się na takim wypośrodkowaniu, że ta łuna światła przypominała kulę niejako oko. I tutaj Charles Holt twierdzi, że od tej łuny światła odbiła się jedna mała kula, która wylądowała około kilka metrów od niego stóp. Tak jakby można powiedzieć, że wystrzeliła coś w niego. Następnie podzieliła się na 5 różnych części i odleciały w wielu różnych kierunkach nad lasem. I tutaj wyobraźcie sobie jedną rzecz. Dokładnie tam znajduje się latarnia morska, która co 5 sekund, wiecie, co obrót, to co 5 sekund pojawia się rzut światła. I tutaj według relacji naukowych, według naukowych wyjaśnień, prawdopodobnie to było światło latarni morskiej. Z racji, że Charles Holt całe życie twierdził, że widział UFO, nawet notarialnie to podpisał w 2010 roku, a Mon zareagował tak, że zaczął wszystko ukrywać, to znaczy, że latarnia morska jest wygodnym wyjaśnieniem tego, co tu się wydarzyło naprawdę. Udajemy się teraz na 5. punkt, który nie dość, że ma powiązanie z UFO, to powiem wam, że jakbym w nocy usłyszał, co się tam działo, a ta akcja działa się w nocy, to nazwałbym to raczej miejscem nawiedzonym. Przyjechały tutaj już większe oddziały, aby sprawdzić, co rzeczywiście się tutaj dzieje. I wyobraźcie sobie jedno, jesteście po środku lasu i nagle słyszycie przerażające krzyki. Jakby kobieta, która krzyczy, która płacze. Jakby zwierzęta, które drą się oraz widzą właśnie te dziwne sygnały świetlne. Większość z nich twierdzi, że to jest UFO, ale jak to można wytłumaczyć? Tak jak mówił wcześniej Łukasz, latarnia morska, która świeci o pełnej częstotliwości, co 5 sekund na przykład rzuca te światło, co może świadczyć o tym, że na przykład ono mrygało. A kolejna sprawa, że latarnia morska właśnie ta miała przesłonę w pewnym momencie, aby nie rzucać światła na zabudowania, ale nie miała przesłony, aby rzucać światła właśnie tutaj, czyli w lesie. Dlatego znowu można to obalić, ale w tamtym momencie ludzie, którzy tutaj byli, po prostu ich umysły na tyle, sądzę, że zaczęły pracować, że nie byli w stanie niczego innego racjonalnego powiedzieć, niż to, że widzą światła kosmitów, a te krzyki to są krzyki spoza Ziemi. Jak racjonalnie wyjaśnić krzyki? Były to Trzody to rozumiem, ale czemu trzoda krzyczała? po prostu... Czemu krzyczała? No mi się wydaje, że widziała UFO przelatujące. No, I było spłoszona, co nie? Mogło Ale się tak uderzyłeś, rzeczywiście. to Masz widać? rozcięte, no. Natomiast krzyki kobiety? Czytaliśmy, że jest jakieś zwierzę w tym lesie. Jeleń? Sorek, coś takiego. I ono wydaje takie Właśnie dziwne dźwięki. taki ma psi kaszel, co nie? No to I rzeczywiście... wydaje mi się, że te wszystkie zwierzęta, które wydawały dziwne odgłosy, to przez to, że tu się zjechało tylu żołnierzy. Zaczęły się bać. To co, idziemy do fury i podsumujemy to sobie. Jeszcze jest parę tematów, o których chciał powiedzieć Łukasz. Ale znalazłem ładny patyk. To zaraz się zawali. Zawijamy. A teraz, jako że jest to podsumowanie, to powiedzmy, co w tej całej historii jest poniekąd nie tak. A mianowicie, po pierwsze, światła. Po wielu latach jedna osoba z tej jednostki powiedziała, że to miał być głupi dowcip i że on specjalnie chciał przestraszyć właśnie tych wartowników, którzy akurat tego dnia pełnili wartę, i wtedy właśnie pojechał samochodem z bombami na górze, włączył je i wydawał dziwne dźwięki, aby ich przestraszyć. Co prawda było to po około 30 latach,
od samego zajścia, więc no i nie ma żadnych faktów, więc można to brać za pewnik lub za fake. Kolejna sprawa, światła. Tak jak mówiliśmy już o latarni, więc to się rozwiązało, że latarnia miała blokadę, więc mogła być to latarnia morska. Kolejna sprawa, Syriusz. W tamtym okresie Syriusz był naprawdę widoczny, a żołnierze mają na sobie noktowizory. Chodząc po takim lesie najprawdopodobniej mieli noktowizory. Widząc Syriusza mogli błędnie pomyśleć, że to są jakieś niezidentyfikowane obiekty. Kolejna sprawa, że człowiek, który dotknął tego statku i dzięki czemu mógł go naszkicować i wygląda on tak, jak to przed chwilą widzieliście, i przy okazji pojawiły mu się setki zero-jedynkowych, właśnie kod binarny, przez który potem cała historia nabrała znowu tempa. W rzeczywistości okazało się to po 30 latach, czyli znów po 30 latach, bo wcześniej zapomniał o tym, no raczej wychodzi, że to jest fake i znowu podgrzewanie starego kotleta. Wiadomo, że cała ta historia ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. No i o czym powie teraz Łukasz więcej, bo tak naprawdę ten ruch ufologistyczny, moim zdaniem, staje się coraz większy, prawda? Temat staje się popularny i można powiedzieć, że całe uniwersum dookoła kosmosu korzysta właśnie z takich tematów i to jest trochę tak jak zabawa głuchy telefon. Ktoś coś dopowie i całe te uniwersum się rozrasta. Tak jak właśnie wracając do tego kodu binarnego, podobno po rozkodowaniu tego kodu binarnego pokazały się lokalizacje. Lokalizacje miejsc, które ufologom, i tutaj też odsyłam do naszego filmu, gdzie opowiadaliśmy o Blythe Ignalinos, ale tak naprawdę szeroko o UFO, gdzie pojawiły się lokalizacje piramid, tych właśnie Blythe Ignalinos, zaginionej wyspy i tak dalej. Tematu, który zawsze jest związany właśnie z kosmicznym uniwersum, które się naprawdę rozrasta. Odsyłam tutaj do nitki, do jednego tematu na 4chanie, gdzie parę lat temu jeden z takich podobno ludzi, którzy chcieli odkryć prawdę, zaczął opowiadać o tym właśnie, że w oceanie znajduje się statek matka i tak dalej, że Stany Zjednoczone rozpracowują cały czas odzyskują wraki samolotów. I temat jest o tyle ciekawy, że dotyka już kręgów Białego Domu, że tutaj właśnie jest ten AARO, Departament Badający Departament Badający Niezidentyfikowane Obiekty. No i teraz najświeższy, gorący temat. Od kilku miesięcy, kilku lat znikają naukowcy, którzy pracowali nad tematyką broni jądrowej, przyatomistycznej itd. I tutaj temat ufologii jest rozgrzany do czerwoności, ponieważ wielu ludzi uważa, że to właśnie są albo porywani przez kosmitów, albo wyciszani przez tak zwany deep state, czyli ci naukowcy są uciszani, bo widzieli za dużo. Do tego stopnia, że nawet rzecznik Białego Domu wypowiadał się na ten temat, że zbadają i będą o tym mówić. No ale oczywiście temat się rozrasta, ale jest jeszcze jedna legenda, którą powinniśmy sprawdzić. Mianowicie w tym lesie jest punkt, w którym wszyscy powinni zrobić zdjęcie, bo jeśli mają zobaczyć UFO, to właśnie tam. A teraz nie kończcie tego odcinka jeszcze, ponieważ musicie zobaczyć nasze zdjęcie z tego punktu i czy coś nad naszymi głowami się pojawiło. W miejsce nazywane Landscape Lens. Mianowicie chodzi o to, że jest tutaj taka mała przecinka w lesie i dużo osób tutaj staje, robi sobie zdjęcie dokładnie o tutaj, używając tego urządzenia. Przez to ma patrzeć telefon, bo to jest podstawka pod telefon i możliwe, że gdzieś tam uchwycimy na zdjęciach UFO. Więc teraz każdy z nas zrobi sobie zdjęcie i na koniec filmu będziecie mogli zobaczyć, czy rzeczywiście coś nad nami przeleciało, czy nie. Więc dziękujemy Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji i cóż. Do zobaczenia na następnej wyprawie. No i zobaczcie te zdjęcia. No i dajcie znać w komentarzu, jak znacie jakieś UFO historię, to chętnie ich posłuchamy.